Jesteśmy na oceanie spokojnym i pływamy sobie łódką. Cześć, witajcie. Dzisiaj z serii Polacy za granicą. Jesteśmy nadal w Kolumbii, Medellin. Moim gościem jest Emil. Jak to się stało, Emil, że jesteś tutaj właśnie w Kolumbii? Tak naprawdę cała ta historia zaczyna się 2 lata temu w Panamie. Były Światowe Dni Młodzieży. Taka impreza, gdzie młodzi chrześcijanie z całego świata przyjeżdżają na 2 tygodnie. Też papież zawsze jest na miejscu i są modlitwy, integracja, więc można poznać młodych chrześcijan z całego świata. I jako, że to było w Panamie, a Kolumbia graniczy z Panamą, to było bardzo wielu Kolumbijczyków i byli bardzo radośni i wtedy zamarzyłem, żeby kiedyś odwiedzić Kolumbię. Więc postanowiłem znaleźć jakiś wolontariat, a że jeden wolontariat z czasów studenckich kojarzyłem, który jeździł na wakacje na Ukrainę, organizował takie półkolonie dla dzieci przy parafiach na Ukrainie. Akurat się okazało, że mają opcję na wyjazd do Kolumbii, że nasz szef tego wolontariatu po prostu nawiązał kontakt tutaj z kościołem w Kolumbii i pojawiła się opcja, żeby przyjechać. I potem się wszystko bardzo gładko potoczyło i tak wylądowałem w Kolumbii. Więc ja byłem w regionie o nazwie Chocó. On się wyróżnia najbardziej tym, że tak jak nam się kojarzy, że Kolumbijczycy to tacy latynosi, że kolorem skóry przypominają Hiszpanów, Tak. to w tym regionie są sami czarnoskórzy. Wzięło się to z tego, że 300 czy 400 lat temu, jak Kolumbia była kolonizowana przez Hiszpanów, to z Afryki przywieziono niewolników, żeby pracowali w kopalniach złota, bo region Chocó jest bardzo bogaty w złoto do dzisiaj. Więc byli tam niewolnikami, no i z biegiem lat, jak już niewolnictwo odeszło, to są wolnymi ludźmi, potomkowie niewolników i nadal tam mieszkają i dobrze się mają. Dobrze się mają. A jeszcze dodam, że region ten jest pokryty cały przez dżunglę. Oczywiście w miejscowościach to jest normalnie, bo tą dżunglę wycięli, ale jeżeli się gdzieś z punktu A do punktu B człowiek przemieszcza, to po prostu się jedzie przez dżunglę i jest to na pewno coś innego niż to, co mamy w Polsce. Jedzie czy płynie? Jak to tam jest właśnie? Właśnie. Są drogi pomiędzy dwiema głównymi miejscowościami. Jest droga asfaltowa z małymi przerwami na drogę polną, ale jeżeli chce się dostać głębiej, to już trzeba wyjechać do portu, wsiąść na łódkę i taką właśnie łódką, motorówką można docierać do różnych miejscowości i nie ma dróg, drogą jest rzeka. Drogą jest rzeka. Ahí están los padres estudiantes el señor González en la foto el día. ¿Cuál es yo? Ale fajnie. No, mi gente, gracias. Ogólnie dużo ludzi tam mieszka w tym rejonie? Jak to wygląda?
Największe miasto, czyli Quibdó, ma 120 tysięcy ludzi. Istmina, czyli miasto, w którym ja byłem, drugie największe miasto, ma 30 tysięcy ludzi, a inne miejscowości to już są miasteczka, więc w skali Kolumbii jest to bardzo mało znaczący region, na przykład z perspektywy rządu, więc też za mocno się tym regionem nie interesuje. Czyli ogólnie jest rejon zaniedbany, tak? Przez państwo, można powiedzieć. No i też w tym rejonie mamy do czynienia z wieloma akcjami militarnymi, prawda? Tak, Kolumbia wielu Polakom, to dość słusznie, kojarzy się z kokainą i z Pablo Escobarem. Pablo już nie żyje, ale są ludzie, którzy nadal produkują kokainę i sprzedają ją na cały świat. To bardzo dochodowy biznes, prawda? Oczywiście, że tak. I region Chocó leży w lewym górnym rogu Kolumbii, graniczy bezpośrednio z Panamą, więc jeżeli produkuje się kokainę tutaj w Kolumbii, to żeby ją przewieźć do Panamy i potem rozdysponować na cały świat, no to po tych właśnie rzekach Czyli idealna droga płynie. tranzytowa dla... To jest idealna droga tranzytowa i są po prostu różne grupy uzbrojone, które między sobą walczą o to, kto kontroluje daną trasę i kto na tym zarabia. No i wiadomo, że się między sobą zabijają. W Polsce też się zdarza, że mafia między sobą się zabija, ale tutaj również zabijają często bezbronnych ludzi, ponieważ... Czyli przypadkowych, lokalnych mieszkańców, którzy Nawet... gdzieś tam akurat się znaleźli w danym złym miejscu o złej porze. Albo po prostu jakie mają widzimisię, bo w tym regionie nie ma często ani policji, ani wojska, więc jak przyjdzie ktoś z lasu z bronią, no to tak naprawdę może robić co chce, bo nie ma kto obronić tej ludności. Czy uważasz, że tam jest bezpiecznie dla takiej osoby właśnie jak Ty, która jest z Polski i jedzie do takiego rejonu, jak wspomniałeś? Jak się tam czułeś? To jest bardzo dobre pytanie. To ja może powiem, co ja robiłem na tym wolontariacie. Dokładnie, zacznijmy od tego. A może na początek łyk kawki? Jasne, że tak. Płynę właśnie tunelem miłości. A teraz dla odmiany płyniemy tunelem szczęścia. Czujecie to szczęście? Na wolontariacie byłem w Istminie i przez 2,5 miesiąca byłem w seminarium misyjnym. Ja nie jestem księdzem ani nie będę księdzem, byłem jako osoba świecka, ale uczyłem angielskiego i informatyki przyszłych księży. Uczymy się angielskiego. Pozdrawiam. Oraz tworzyłem stronę internetową diecezji. Diecezja to jest taka jednostka administracyjna w tym kościelnym świecie, więc to tak można porównać do województwa. Na przykład diecezja Istmina Tadó, w której ja byłem, ma chyba tam 50 parafii. A, rozumiem. Więc też biskup zarządza tą jednostką, więc tam na stronie są dane biskupa, odniesienia do tych parafii, jacy są księża w danej diecezji i w danych parafiach. Taka organizacja po prostu wszystkiego. Organizacja. Misja już się skończyła, strona wisi w internecie. Też nauka angielskiego i informatyki zakończona. Więc tak, to były moje główne zadania. A właśnie, jak ja się znalazłem w tych, że tak powiem, bardziej trudniej dostępnych miejscach? Ogólnie są to rejony, gdzie turyści się nie zapuszczają. Nie, ja w Istminie byłem jedynym białym człowiekiem, takim białym z Europy, oprócz pojedynczych tych właśnie ludzi wyglądających jak Hiszpanie. To byłem jedynym białym. Ale spotkałem kilku obcokrajowców i to było przy okazji akcji humanitarnej. Przez tydzień podróżowałem z biskupem właśnie diecezji Istmina Tadó od wioski do wioski, właśnie płynęliśmy po rzece.
i zapowiadaliśmy, że za tydzień, tak jak my teraz przypłynęliśmy, to przypłynie ekipa 50 kilku osób z organizacji praw człowieka, które przyjadą po to, żeby wysłuchać Waszych problemów, zapytać Was, jak można Wam pomóc, więc przygotujcie się, wyznaczcie jakiegoś lidera, który opowie to tym organizacjom. Więc tak, my zapowiadaliśmy po prostu przyjazd tej ekipy i tak naprawdę moja osobiście akcja na tym się zakończyła. Biskup potem oczywiście został i razem z nimi współdziałał, ale miałem okazję dotrzeć na przykład do indyjskiej wioski, gdzie są sami Indianie, kilkaset Indian, czy nawet ponad 1000 Indian tam mieszka. I dla mnie to było mega przeżycie, bo no nie ma dużo takich miejsc w Kolumbii. To są rdzenni mieszkańcy i też mają zupełnie inną kulturę niż Kolumbijczycy czarnoskórzy, czy właśnie tacy latynoscy. Więc, no, nie spodziewałem się, że trafię do takiego miejsca. Ja właśnie też spotkałem Indian w górach Sierra Nevada, bardziej na wybrzeżu strony Santa Marta, Palomino, w tych rejonach, więc no, muszę przyznać, że to jest ciekawe doświadczenie, zobaczyć tę kulturę z bliska. Otro país, un otro continente. Para te habla Juan Aquinaja, ya Chitrunina Malava, Chabura, otro país, Chegruta, ¿sí? Na, Tachituá de Colombia de Panu en Jabua, sino otro país, en Jabua, Chegruta. Znajdujemy się właśnie w największej indyjskiej miejscowości w regionie Choco, w Katru. I jestem na samym szczycie tutejszej góry i zobaczcie, jaki to jest piękny widok. Tutaj znajduje się szkoła. Więc wracając tutaj, była to akcja humanitarna, czyli zewnętrzna. Tak, polegało to na tym, że właśnie te organizacje praw człowieka z różnych krajów, one są i ze Szwecji, i z Niemiec, i ze Szwajcarii. One pojechały wysłuchać tych ludzi, stworzyć raport, z którym pojadą potem do rządu kolumbijskiego i będą się zastanawiać, jak poprawić bezpieczeństwo w tym regionie. I jak to z Twojej strony, jak to wyglądało, z Twojego doświadczenia, co należałoby tam poprawić? Tak naprawdę miejscowości, gdzie jest blisko baza wojskowa, czy jest wielu żołnierzy, są bezpieczne, ponieważ na przykład nagle z dżungli wychodzi 30 uzbrojonych mężczyzn, no to jeżeli w tej bazie jest więcej żołnierzy, to tak naprawdę to nie wychodzą, no bo się boją. Ale jak w jakiejś miejscowości jest posterunek policji, gdzie jest 2 policjantów, no to potem tak wygląda, że oni po prostu, albo ci policjanci w ogóle nie reagują, albo czasem jakimś granatem tam rzucą ten posterunek, no niebezpiecznie ktoś może zginąć. Czy miałeś właśnie jakieś do czynienia z jakąś taką niebezpieczną sytuacją? Raz była taka sytuacja, że byliśmy w jednej miejscowości, właśnie z biskupem, dzień później w innej i się okazało, że ta miejscowość, w której byliśmy wczoraj, tam wtargnęło 2 młodych chłopaków z bronią i zastrzelili jedną Indiankę. Więc tak naprawdę no jeden dzień nas dzielił od bardzo niebezpiecznej sytuacji. Więc wtedy tak trochę pomyślałem, że Właśnie, co sobie pomyślałeś? tu na pewno jest bezpiecznie. Ale biskup mnie bardzo uspokajał, ponieważ mówił, że te grupy militarne respektują Kościół i może nie robią nic złego księżom. Ja byłem z ramienia Kościoła, więc mówił biskup, że nie mam się czego obawiać. Ja mu wierzyłem. Czyli nawet nie miałeś się obawiać o swoją komórkę, tak? Mogłeś spokojnie z komórką chodzić po tamtych miejscach. Aha, bo mówimy teraz o tych regionach grzecznych, ale jeżeli chodzi o samą Istminę, która jest takim 30-tysięcznym miasteczkiem, to ja jadąc z Polski już miałem wkalkulowane, że ten telefon na pewno mi ktoś ukradnie. Czyli wziąłeś 2.
Nie, właśnie wziąłem jeden, tak jakoś taktycznie słabo do tego podszedłem. Ale to się okazało nieprawdą. W Istminie jest bardzo bezpiecznie, ale nie wynika to z tego, że policja jakoś dobrze tam funkcjonuje, tylko wynika to z tego, że te różne grupy militarne, które mają ze sobą konflikt i tam się w innych częściach Czoko zabijają między sobą, w Istminie mają pakt o nieagresji i jeżeli ktoś ukradłby mi komórkę na ulicy, to tego samego dnia albo dzień później po prostu ktoś z tych bojówkarzy by go zamordował. Mam takie podejście, że jak ktoś zrobi coś złego, no to nie ma żadnych więzień, nie ma żadnych sądów w tych strukturach, tylko jest QKW, Prawo dżungli. prawo dżungli. Więc to jest, no dla mnie to było okej, bo ja się czułem bezpiecznie i wiedziałem, że nikt mi nic złego nie zrobi. No ale na dłuższą metę dla mieszkańców to dość niebezpieczne. Cześć, jesteśmy właśnie na ultra ważnym meczu wioska na wioskę. Gineal kontra druga wioska, która przypłynęła swoimi łódkami i pokażę wam jak to wygląda. Biali kontra niebiescy. Jest wielu kibiców. Años, hoy que estás cumpliendo años, Padre, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Czyli teraz jesteśmy przy akcji Podaj piłkę dzieciom. Możesz opowiedzieć coś o tym? Akcja polegała na tym, że prezes fundacji właśnie nazwie Podaj piłkę dzieciom przekazał mi w Polsce 60 piłek, które zabrałem ze sobą do Kolumbii. Miałem 2 wielkie bagaże, jeden z moimi rzeczami i drugi plecak Mateusza właśnie z piłkami. I te piłki rozdałem najbiedniejszym dzieciom w regionie Chocó, więc też i tym czarnoskórym biednym dzieciom i indyjskim biednym dzieciom, więc naprawdę widziałem uśmiechy, Cieszyły się na pewno. tak, dzieci po prostu różnych ras i coś pięknego, że każde dziecko cieszy się z piłki tak samo, cieszy się bardzo. Piłka jest najbardziej popularnym sportem, prawda? Tak, Kolumbia żyje po prostu piłką nożną. Mecze można oglądać nawet w takich małych sklepach spożywczych, więc to jest po prostu szaleństwo i jeżeli dzieci mają czym grać w piłkę, to są po prostu szczęśliwe. No właśnie, a teraz najciekawszy temat dotyczący rzutki, którą sam zainicjowałeś, prawda? Więc zorganizowałem zrzutkę, żeby pomóc najbiedniejszym dzieciom, tym właśnie z tego regionu wojennego, żeby pomóc im w nauce, ponieważ tam, jeżeli chodzi o przeżycie, to tam jest dość łatwo, w sensie przeżycie, żeby mieć co jeść, mieć gdzie spać, to raczej z tym nie ma problemu, ale żeby już kupić na przykład książki dzieciom, plecak, zeszyty, to jest dużo trudniej. Więc postanowiłem zorganizować zrzutkę na pomoce naukowe dla tych dzieci i jakby kwota, którą zebraliśmy, czyli prawie 6000 zł, to przerosła totalnie moje oczekiwania i kupiliśmy za to 139 takich pakietów, w których skład wchodził plecak, 3 zeszyty, długopisy, ołówki, gumka, nożyczki, taki zestaw do geometrii, też kubek do mycia zębów, szczoteczka, pasta, więc już... Czyli tak na jedną osobę średnio 50 zł? Mniej więcej by wychodziło? O kurczę, to już Ci nie powiem teraz, bez kalkulatora. Plus minus. Plus minus, można coś takiego oszacować. Szacować. I to takie przybory można powiedzieć do nauki, tak? Mhm. Na jeden rok.
coś takiego. Mniej więcej. Więc rozdaliśmy już większość tych pakietów, a resztę przekazaliśmy fundacji, która tam na miejscu działa i pomaga. I myślę, że oni będą mogli dotrzeć z tym wszystkim do wielu wiosek. Dobrze, było bardzo miło dowiedzieć się coś więcej o Twoich tutaj podróży i o Twoim wolontariacie w Kolumbii, a szczególnie o rejonie Choco, który, tak jak wiecie, no, turysta się tam nie zapuszcza, więc to, co widzicie na tym filmie, na naszej rozmowie, te filmiki, te zdjęcia, no to są dość unikalne, więc Tak, ogólnie jak szukałem wiadomości na temat jakichś polskich podróżników albo turystów w Choco, znalazłem jeden artykuł o polskim rowerzyście, który przez Choco sobie jechał rowerem i opisywał właśnie jak to wygląda, ale jeden artykuł na temat regionu to jest po prostu jest jakaś nic. totalna nisza. to jest Więc te praktycznie- materiały, które tutaj dzisiaj zobaczyliście w filmiku, to są bardzo unikalne, więc nie ma takich więcej w internecie. dokładnie, więc jeśli możecie, polecajcie ten filmik, udostępniajcie w swoich mediach, bo jest dość wyjątkowy moim zdaniem. Bardzo dziękuję Marek za zaproszenie i Dziękuję za to, że się zgodziłeś i że znalazłeś czas. No to w takim razie dzięki bardzo miłego jeszcze lotu. raz. Dzięki i do zobaczenia na kanale. Pozdrawiamy. Thank you. En español. ¿De qué es jugo? En español es jugo de maracuyá.